Te nasze stosunki były konfliktowe, to znaczy, że nasza fundacja, ta Fundacja Batorego różniła się właściwie od wszystkich innych fundacji. Mianowicie w punkcie wyjścia tej fundacji było środowisko ludzi, wybitnych ludzi opozycji demokratycznej, między innymi w zarządzie pierwszym był Adam Michnik na przykład. No jednym z założycieli był tam Marcin Król, właśnie tak powiem. Było grono wybitnych profesorów, których władza uznawała, bo przecież ta fundacja została zarejestrowana jeszcze za czasów Jaruzelskiego, to znaczy, że Jaruzelski przyjmował jeszcze Sorosza i wtedy wydana była zgoda. To było już takim dowodem takiej pewnej liberalizacji w samej końcówce, prawda? W każdym razie to o Soroszu to świadczy, że mnie jeszcze wtedy w Polsce nie było, ale później zawoziłem go do premiera, jak upadły rządy solidarnościowe. Był taki pierwszy premier, bardzo krótko, taki Waldemar Pawlak, to był przywódca partii chłopskiej. Później on znów był premierem. Tym razem był tylko 30 dni, ale było umówione spotkanie z Soroszem. I ja zawiozłem Sorosza i zastanawiałem się, czy wziąć taksówkę, czy jakiś elegancki samochód i wziąłem Cinquecento. To malutkie, mieliśmy w fundacji malutki taki w dość okropnym stanie. I Soros usiadł obok mnie, jedziemy, później go zawożę z powrotem. I on mówi, no tak, jak założyłem w Rosji fundację, to oni natychmiast kupili 10 najdroższych samochodów zachodnich. No to ja wiedziałem, że ja zarobiłem kupę kasy. Ja przynajmniej $1 000 000 zarobiłem na tym, że go zawiozłem tym rozpadającym się samochodem, niewygodnym samochodem, prawda? No. Natomiast nasze konflikty były, nasze stosunki były złożone. To znaczy, że on miał niewątpliwie szacunek i lubił mnie i przy różnych okazjach chciał, żebym brał udział w różnego typu dyskusjach czy konsultacjach, które on uważa za ważne. Równocześnie one były konfliktowe. Dlatego, że właśnie ze względu na to odmienne umocowanie naszej fundacji, tam nigdy nie było, można powiedzieć, takiego uczucia normalnie jak w stosunku do człowieka, który daje pieniądze. To znaczy pewnej słabości, pewnej asymetrii stosunków. Tutaj było natychmiast poczucie pewnej równości i niezależności kompletnej, nawet daleko idącej nonszalancji.